Wpada do nas do sklepu, do skate shopu wrocławskiego Kuba i mówi mi na uchu: człowieku, mamy bowl. Ja już nie jeżdżę na streetie, nie będziemy na skateparku do końca zimy. Jeździmy na bowl. Nie wiem, każdy zna Kubę gadkę. Różne rzeczy tam gada, swoje kotopoły, jak on to mówi. Mówię, a pewnie jakaś ściema. Polska scena deskorolkowa wygląda jak wygląda, z miejscówkami jest dosyć słabo. Zima została spędzona w naszym, nie będę przeklinał, gównianym skateparku. Pod koniec zimy dostałem telefon o 9 rano, że mamy we Wrocławiu samo, że tak powiem, DIY bowl. Z początku nie chciałem w to uwierzyć, jednak uruchomiłem parę telefonów, szybka rozminka, szybko się zgadaliśmy z osobą, która faktycznie ponoć zrobiła takie miejsce, umówiliśmy się, podjechaliśmy i cóż, no, szok. No i zaczyna mi o nim opowiadać, że jest na pierwszym piętrze, na jakiejś fabryce gdzieś tu z boku, zbunkrowany, jakiś gościu zrobił. On wie co on? Jakiś jest naćpany czy co? Gada o jakimś bowlu na pierwszym piętrze we Wrocławiu, nikt o tym nie wie. Spodziewałem się, szczerze mówiąc, jadąc na to miejsce, że będzie to jakiś kurde nie wypał. Też ciężko mi było uwierzyć, że ktoś w sensie we Wrocławiu, powiedzmy ktoś, kogo nie znam nawet, a umówmy się, że znam chyba wszystkich skaterów i w ogóle osoby związane z tym całym biznesem i z tą całą zajawką, będzie potrafił zrobić coś dobrego. No i okazało się, że chłopaczek, który się zaczął budować w czerwcu, a mamy marzec i dopiero teraz wyszło na jaw, że jest bowl ten, który macie okazję właśnie widzieć na zdjęciach i tak dalej. Zaczęło się wszystko od wizji, od marzeń. Bowla chciałem wykonać sam, mimo że byłem świadomy tego, że będzie to wymagało ode mnie wiele poświęcenia. No ale to były moje marzenia, moja wizja miejsca. No poza tym może jestem też jakimś indywidualistą i no nie chciałem, żeby ktoś mi nagle mówił, jak ja mam pewne rzeczy załatwiać. No, chciałem się sprawdzić, czy mi się to uda. Była ciężka decyzja, to wiązało z dużymi nakładami i finansowymi, i pracy, i czasu. No, a wtedy byłem w trakcie studiów, pracowałem trochę i wiem, że ciężko było wszystko to pogodzić. Przy projektowaniu wykorzystywałem wszystkie znane metody. Modelowałem całe miejsce z plasteliny, dużo szkicowałem w CAD-zie, dużo wykonywałem obliczeń i rysunków ręcznych. Stopniowo udawało mi się kompletować narzędzia. Materiał potrzebny do zbudowania bowla zbierałem ponad 2 lata. No i to był bardzo ciekawy okres w moim życiu, ponieważ odkryłem Wrocław na nowo, szczególnie Śródmieście. Poznałem miasto od innej strony. No i też kontakt z ludźmi, dużo było ciekawych sytuacji. Raz kobieta przyniosła mi jakieś jedzenie, myślała, że jestem bezdomnym i zbieram materiał na opał. Współpracowałem z żulami. Kiedy rozkręcałem meble, dużo złomu zostawało z tego i oni sobie to zabierali. A żeby zdobyć materiał, jeździłem po całym Wrocławiu. Czasami zobaczyłem, że jest tu jakaś meblościanka ciekawa na Lotniczej, to jechałem tramwajem po to. W sumie to nie chodziło mi o to, żeby szybko wykonać, tylko jako przygodę traktowałem to. W pewnym momencie udało mi się znaleźć dosyć dobrze płatną pracę, dzięki której mogłem odłożyć pieniądze na wynajem lokalu, w którym mógłbym zbudować tego bowla. Lokal, który wynająłem, musiał być przystosowany do zbudowania bowla, ponieważ było w środku dużo mebli, które też wykorzystałem do budowy konstrukcji. No ale też musiałem usunąć ściankę działową, powykręcać grzejniki. Chciałem, żeby wycisnąć z tego miejsca jak najwięcej, żeby to miejsce było czymś więcej niż zwykłą mini rampą, w której się jeździ tylko w tym i z powrotem.
Każda osoba, która jeździ na deskorolce, ma wyrobioną intuicję, jak powinny wyglądać przeszkody. Bierze się to stąd, że oglądamy różnego rodzaju filmy, jeździmy po różnych miejscówkach. Poza tym też mam wykształcenie techniczne, trochę pracowałem przy różnych budowach, a więc wiem, jak niektóre rzeczy powinny wyglądać, jak się robi. Były okresy, kiedy praca szła naprawdę wyśmienicie. No, wszystko się ładnie układało, ale też były dni, kiedy nic nie szło. Kiedy oprócz uderzenia się młotkiem w palec nic się nie dało zrobić. No, a też były dni, kiedy się trinkowało z muzykami. Pamiętam jeden dzień, w którym czułem taką naturalną radość, jak już powiedzmy 2/3 konstrukcji już była na ukończeniu i czułem, że te moje założenia sprzed kilku lat zaczynają się materializować. Wszystko idzie po mojej myśli. No i naprawdę to nakręcało do działania. Nie mogłem się doczekać, kiedy konstrukcja będzie ukończona. No i kiedy zacznie pełnić funkcję, do jakiej jest stworzona. Budowa miejsca zajęła mi około 9 miesięcy, co z okresem zbierania materiału daje ponad 3 lata. Do wykonania basenu zużyłem około 12 000 wkrętów i 160 litrów wikolu. Cała nawierzchnia, po której się jeździło, była wyłożona masą. Składała się ona z kleju wikol oraz trocin. Pył wymieszany z trocinami i z wikolem w odpowiednich proporcjach dawał optymalną mieszankę. Moment, w którym skontaktowałem się ze skaterami z Wrocławia, był już dla mnie dosyć ciężkim okresem. Byłem zmęczony strasznie budową miejsca, w międzyczasie straciłem pracę. W sumie głodowałem poniekąd wtedy. Za wynajem miejsca musiałem płacić dosyć dużo pieniędzy, trochę musiałem też płacić za materiał. Wiedziałem, że wszystko już wisi na włosku. Podjąłem decyzję, że trzeba się odezwać do chłopaków z Wrocławia, ze środowiska deskorolkowego, aby coś pomogli. Poziom zajawki, po tym jak to zobaczyłem, wzrósł oczywiście maksymalnie. Jak gdyby nawet z samego faktu, że jeszcze są takie osoby, którym się chce coś w ogóle zrobić. Projekt zupełnie niesponsorowany, zupełnie w ogóle z własnych funduszy. Wydana kwota na zbudowanie tego, naprawdę, imponujące. Ku mojemu zaskoczeniu kąty w bowlu
Samo rozmieszczenie, sam kształt, wszystko dopracowane, wszystko idealnie, bez żadnych jakichś załamań, bez fuszerki, no, rzekłbym. No jedynym mankamentem była nawierzchnia, z której to było zrobione, tak zwana papa Grzegorza. No, koniec końców okazało się, że pewne założenia, które przyjąłem, nie do końca były dobre. Pierwsza jazda i pierwsze triki, pierwsze powiedzmy takie katowanie niestety spowodowało, że masa Grzegorza nie dała rady i porobiły się dziury, trzeba było je lepić, no i taka kurde troszkę zabawa, 10 minut jazdy, 20 minut łatania. No i trzeba było jeszcze wykonać jedną warstwę nawierzchni ze sklejki na konstrukcji, no ale już nie miałem niestety na to pieniędzy, no i chłopacy w tym pomogli. Przeszliśmy do czynów, zupełnie oczywiście projekt niesponsorowany ze swoich pieniędzy. Wyłożyliśmy bowl z klejką. Postanowiłem oddać miejsce w ręce innych osób. No, od tego momentu miejsce troszeczkę się zmieniło. No, trochę ta zmiana odbiegała od moich początkowych wizji. Żeby mogło się utrzymywać, konieczne było znalezienie sponsorów. Całe miejsce było trochę obwieszone jakimiś reklamami. Na początku obawiałem się, że przeszkody mogą być zbyt wysokie, no ale te obawy zostały szybko rozwiane. Okazało się, że wrocławscy skaterzy wycisnęli bardzo dużo z tego miejsca. Jak już można było jeździć po tym miejscu, to też doszło do pewnego wypadku. Złamałem rękę na tej miejscówce i po złamaniu ręki oddałem całkowicie inicjatywę ekipie. Rzadko bywałem na miejscówce, raczej ona zaczęła żyć swoim życiem. Ja zostałem zaproszony bardziej z tego powodu, żeby porobić zdjęcia. Kuba mówił, żebym z nimi pojeździł. I mówi, że czemu nie jeżdżę w bowlu, że się wstydzę z nimi jeździć w bowlu. Ale ten bowl jest tak trudny, że ja nie daję rady tam jeździć, bo to trzeba mieć w głowie ułożony cały kilkuminutowy czy tam kilkunastosekundowy przejazd. Dla mnie to jest po prostu jakaś masakra, żeby tam się odnaleźć w tym bowlu, dlatego wolę robić zdjęcia niż jeździć tam i się zabijać. Ogólnie miejsce ciężkie do jeżdżenia i do robienia zdjęć. Gdziekolwiek nie stoisz, dotykasz ściany, jak nie jesteś w środku, w bowlu. Jest ciężko, ale jest bardzo zajawkowo, a to chyba głównie o to chodzi. Bowl nie należy do najłatwiejszych, gdyż naprawdę sprawia dużą przyjemność sama jazda w nim, próbowanie nowych trików. Im w sumie tak naprawdę cięższa miejscowa robi się łatwiejsze triki, ale na cięższej miejscowej od razu rośnie poziom, jest człowiek bardziej zajarany, że udało mu się coś zrobić. Skater potrzebuje wyzwania tak naprawdę. Jest to sport, w którym potrzebujemy tego. Chłopak zadziwił cały Wrocław. Wpadł nam tak naprawdę z nieba. Jeżdżę już na desce no, kupę lat, nie wiem, 10, ciężko mi teraz w tym momencie powiedzieć. No i wcześniej tak naprawdę styczności z tym nie miałem. Przychodzę tutaj, miałem w głowie pewien plan zrobienia kickflipa na koncie. No, akurat dobrze tu czuję ten trik i szczerze powiedziawszy zawiodłem się, bo naprawdę jeżdżąc tutaj po prostu czułem się jakbym pierwszy raz stanął na desce. To jest niemożliwe. Dopiero po paru godzinach ogarnąłem takie powiedzmy pływanie w tym bowlu, bo no nie jest łatwe jakby się wydawało. Teraz jak skończę ten wywiad, będę próbował iść tutaj dalej katować, no i co? Mam nadzieję, że to się uda.
most difficult thing I've ever skated. I think it's amazing. It's nice to get everyone from Wrocław gathered in this small room, skating one bowl. Miejscówka funkcjonowała przez parę miesięcy. W międzyczasie były zorganizowane 2 dżemy. No, przewinęło się przez nią dosyć dużo osób. No, ale po jakimś czasie dostałem informację, że niestety musi być zburzone wszystko, co zbudowałem, ponieważ właściciel budynku złożył mi wypowiedzenie i miał plany stworzenia hostelu. Nie była jakaś dla mnie duża strata, bo cały czas tak przeczuwałem, że nie będzie długo funkcjonowało. No, cały czas czułem, że trzeba będzie w końcu je zburzyć. Było dosyć też ciekawy etap. Podczas demontażu no, sam się zachwycałem swoją robotą. No, jeszcze raz mogłem podziwiać, co się tam działo pod konstrukcją. Z perspektywy czasu całe to przedsięwzięcie postrzegam jako ciekawą przygodę. Poniekąd to była najpiękniejsza, najgłupsza rzecz, którą zrobiłem w życiu, było naprawdę dosyć dużo energii i kawał życia swojego poświęciłem na zbudowanie tego miejsca, a tak na dobrą sprawę nawet tam nie pojeździłem. No, dużo rzeczy mnie to nauczyło, no, na pewno tego, że można budować, jeżeli chce się, to można zbudować. Jeszcze jak się zbierze parę osób, to już w ogóle można cuda stworzyć. Nie można narzekać, że nie ma miejsc, tylko trzeba działać.